no, rolkarze o godzinie 3, też jest ok. No, każdy ma swoją jazdę. Ja latam dronem o 3, a ktoś jeździ na rolkach o 3. A ktoś tam chodzi, imprezuje, stoją, machają do siebie. Także taka imprezka. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam z nocnego Wrocławia. No, tutaj już nie latałem bardzo długo. Nie latałem z tego powodu, że jest dosyć dużo zdjęć z Wrocławia, jest dosyć, no może nie sporo droniarzy wrocławskich, ale tam może kilkunastu się znajdzie, którzy robią tutaj bardzo ładne zdjęcia, więc stwierdziłem, że ja no jakoś tych zdjęć czy filmów na razie nie będę robić, bo wydaje mi się, że tych zdjęć jest nadmiar, no ale to też jest może spowodowane tym, że ja tu po prostu mieszkam i no te wszystkie miejsca są już dla mnie bardzo obyte i mimo, że kocham to miasto, to mam tych miejsc pod względem takim widokowym trochę niestety dosyć. No i stąd właśnie moje podróże duże i małe, ale czasem lubię tu powrócić właśnie w różnej konfiguracji, albo w nocy, albo na wschód jakiś mroczny, a dzisiaj przetestuję sobie, jak działa tryb nocny na Mavicu 3 Shiny. No i co? Do dzieła. Zaraz zobaczymy, jak wyjdą pierwsze nocne ujęcia. Czas operacyjny jest za 22 w nocy. No, to już jest naprawdę poświęcenie z mojej strony. Odpalam walizeczkę, gonię komara. No i co? Wylatujemy, zobaczymy, co to wyjdzie. Wyjeżdżamy z pierwszej miejscówki i pierwsze, co przyszło mi do głowy, to, że ten projekt będzie trwać troszkę dłużej niż ten jeden odcinek. A to dlatego, że wydaje mi się, że powinienem nakręcić więcej Wrocławia, a po drugie wcale to nie jest takie łatwe, bo Wrocław w tym miejscu, akurat w którym się znajdujemy, no nie jest za super oświetlony. Musiałbym dać na ISO, no nie wiem, nawet może, no teraz w sumie już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że latam chyba na ISO 3200 i wygląda to w miarę ok, no ale no Wrocław sam w sobie nie jest oświetlony, no nie jest oświetlony tak jak na przykład, nie wiem, robiliśmy Kraków w nocy. Fakt, że tam byliśmy w samym centrum, w samym rynku, no ale dzisiaj chciałem zacząć od obrzeży, od takich punktów też kluczowych jak katedra, jak Muzeum Narodowe. No tutaj jest dużo też kabli, bo są linie tramwajowe i nie mogę nisko latać, przy czym właśnie jeżeli nie mogę blisko latać, no to nie mogę być blisko budynku, który daje jakieś światło. No i właśnie wjeżdżamy i co? Katedra jest, proszę Państwa, wyłączona. Po prostu no, świecą się dwie czerwone kontrolki dla helikopterów i to tyle.
Przed chwilą straciłem właśnie nadzieję. Jak zobaczyłem dwie wieże, które są wyłączone, to straciłem nadzieję. Oficjalnie. Gdyby to wszystko było oświetlone, wyglądałoby zupełnie inaczej. Nie, to nie może być koszmar. Tak łatwo się nie poddam, ale jeśli już, to nie w tym odcinku, tylko na przykład w następnym się nie poddam. Znaczy w następnym się poddam, w tym jeszcze nie. Matko jedyna, jaka tu jest ciemnica. Okropna ciemnica. Bulwar spacerowy przy katedrze jest małym koszmarkiem. Ja zaplanowałem sobie, że użyję obiektywu anamorficznego, który ładnie pokaże flary, no ale jak na razie to szukam światła. Jeszcze nie tracę nadziei. Mam jedno miejsce, z którego widać dobrze uniwersytet, także pojedziemy jeszcze tam. Jeżeli tam będzie kaszana, no to tak naprawdę będę trochę podłamany. Aktualnie znajdujemy się na ulicy Wojciecha Cybulskiego, gdzie są, no już jak dla mnie, kultowe lody, które jadłem ponad 30 lat temu, a może i więcej niż 30, może z 35 lat temu. I zawsze wszystkim tutaj znajomym opowiadam albo zaprowadzam ich na lody, żeby sobie spróbowali. Jak dla mnie jest to klasyka, może nie każdemu smakuje, no po prostu mam jakiś do tego sentyment, ale nie o tym. Za mną jest Uniwersytet Wrocławski i to miejsce również kojarzy mi się z tym, że tutaj z Tomkiem Sop the Drone przyjeżdżaliśmy, jak zaczęliśmy dronować i sobie kręciliśmy i fotografowaliśmy te okolice, ale wydawało mi się, że wtedy było zdecydowanie jaśniej. No tutaj jest trochę ciemniej. No, wydaje mi się, jakby ten uniwersytet był trochę przydymiony, przygaszony. Nie wiem, no może to tylko takie moje wrażenia, może po prostu dawno nie było mnie w okolicach rynku. W porównaniu do innych miast, w których byłem nocą, to jakoś tutaj tak trochę ciemno. No nie wiem, może w sumie nawet dobrze, że kończy mi się bateria. Kilka ujęć mi się podoba z dzisiaj, ale czy mogę być zadowolony, to ocenię dopiero później. Chyba trzeba lecieć na kolejną miejscówkę, szkoda czasu, bo już jest za 23. To już jest późna pora. Szczerze mówiąc, jestem trochę przerażony tą ciemnością. No i jakoś może coś dzisiaj też nie jest mój dzień. Może trochę za bardzo na siłę też chciałem zrobić jakiś materiał. No i jednak trzeba mieć, wydaje mi się, też trochę więcej czasu. No, ta noc jest jednak bardzo krótka, bo no, chyba jasno robi się o godzinie 4:30 gdzieś tam z groszem, a już jest prawie 3:00. Zanim tutaj zajadę do domu, no to będzie prawie 4:00, także wydaje mi się, że nie ma sensu. Poza tym, jak teraz tak patrzę na to miasto wieczorem, no to wiadomo, że oczy widzą wszystko jaśniej, a kamera troszkę ciemniej, no ale
No nie wiem, kurczę, no nie jest to nic fantastycznego. No, spodziewałem się troszkę więcej, może za dużo sobie wyobraziłem, ale być może powinienem zmienić schemat kręcenia na albo wschody, albo zachody. Także mówię, no może nie zawsze trzeba coś nakręcić i nie zawsze coś trzeba zrobić. Próba była podjęta, być może spróbuję po raz kolejny jeszcze coś tu zrobić, ale być może o innej porze. Sam nie wiem, coś mi dzisiaj nie gra, może przede wszystkim w głowie. Do widzenia.